I ja jakbym się nie poddała tej operacji, to nadal bym miała po 20 ataków dziennie, codziennie. Człowiek dostaje ataku w miejscu publicznym i jest uznawany za narkomana i nikt mu nie pomaga. Miałam takich sytuacji bardzo dużo. Epilepsja jest jedną z najczęściej występujących chorób neurologicznych na świecie. Choruje na nią ponad 50 milionów ludzi. Po rozpoznaniu padaczki w pierwszej kolejności włączamy leki i u 2/3 pacjentów jest to leczenie skuteczne. To znaczy pacjenci przestają mieć napady i na tym leczeniu mogą normalnie funkcjonować. Natomiast 1/3 pacjentów niestety nie odpowiada na to leczenie farmakologiczne. Na taki rodzaj epilepsji cierpi pani Joanna Włodarczyk, której ataki uniemożliwiały normalne funkcjonowanie. Nadchodził znienacka. Czułam, że on nadejdzie, ale nie miałam takiego zapasu czasu, żebym mogła chociażby przysiąść. Więc jakby on się zdarzył podczas robienia zdjęć, powiedzmy w górach, to byłoby ciężko. Skuteczna w diagnostyce i leczeniu epilepsji lekoopornej jest metoda stereo-EEG, stosowana m.in. w Stanach Zjednoczonych przez neurochirurgów w Mayo Clinic. Metoda stereoencefalografii jest to chirurgiczna metoda długoterminowego monitorowania funkcji bioelektrycznej mózgu z głębokich partii mózgu w sytuacji, gdy u pacjenta z padaczką lekooporną poszukujemy to ognisko padaczkorodne i wtedy należy wykonać taką operację wprowadzenia kilku do kilkunastu elektrod metodą stereotaktyczną, bardzo dokładną i utrzymać te elektrody w mózgu pacjenta przez kilka do kilkunastu dni po zabiegu. Dlatego mówimy o długoterminowym monitorowaniu funkcji mózgu, stereoencefalografia. Współpracę z Mayo Clinic podjął profesor Michał Kucewicz z Politechniki Gdańskiej, który badał m.in. wykorzystanie elektrod do poprawy pamięci i funkcji poznawczych. Mayo Clinic and our lab here, neurology, neurosurgery, has a long relationship with Danske University. That really started with Michael Kusowick, who came here as a research fellow. And Michael just made enormous progress helping us understand how memories are encoded in the brain, how memories are recalled, and more recently, how we can modulate those circuits with neuromodulation with electrical therapies, opening a new path to therapy. Po powrocie do Polski profesor Kucewicz podjął współpracę z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, gdzie rozpoczęto diagnostykę metodą stereo-EEG i gdzie operowani byli pierwsi pacjenci. U większości z nich doszło do wyleczenia z padaczki. Oznacza to, że nie było już takich ciężkich napadów albo w ogóle nie było napadów padaczkowych. Nie leczymy padaczki tylko w taki sposób, żeby pacjent nie miał napadów, ale też w taki sposób, żeby mógł odstawić leki przeciwpadaczkowe, które są to leki mocno ograniczające jego funkcjonowanie, bo one blokują funkcję mózgu. Jedną z pierwszych pacjentek była pani Joanna Włodarczyk. Moje życie po operacji zmieniło się diametralnie. Pierwszej nocy już nie miałam żadnego ataku. Było to dla mnie dziwne. Całe życie miałam ataki. I czułam to, że coś może się wydarzyć, a tu nagle nic. Jakby, to może wydawać się głupie, ale jakby z mojego życia zabrali jakąś część mnie, z którą ja byłam zaprzyjaźniona, chociaż nienawidziłam tej choroby. Metoda stereo-EEG zmieniła życie pacjentów na całym świecie. Dziś przed naukowcami i lekarzami stoją jednak kolejne wyzwania. That one is more sophisticated, powerful devices that have computing on board to try and identify these periods of increased seizure likelihood, deliver therapy where therapy is needed and when it's needed. The integration of the implantable neuromodulation devices with off-the-body computing, the idea of making this connection between an implanted, I point to my chest, an implanted device in your chest to the phone is an area that's moving very, very rapidly. Right now, I think we're very stuck in linear measurements. So everything that we use is placed in the body in these lines. They're not three-dimensional. And I think I'm hopeful that eventually the technology evolves to be able to be more three-dimensional than what it is. Zespół z Politechniki Gdańskiej, kierowany przez profesora Michała Kucewicza, odgrywa kluczową rolę w rozwoju kolejnego etapu leczenia epilepsji
opartego na analizie i stymulacji aktywności mózgu. To jest właśnie kolejny krok, gdzie nie będzie w ogóle potrzeby wycinania tych ognisk padaczkowych, bo czasami jest tak, że po prostu ich nie można wyciąć, bo te ogniska są w bardzo istotnej części mózgu, na przykład odpowiadającej za mowę. Mózg jest najbardziej skomplikowanym przedmiotem we wszechświecie. Używając tego typu elektrod z mikro i makrokontaktami możemy precyzyjnie zlokalizować ogniska napadów padaczkowych czy źródła poszczególnych śladów pamięci. Pracujemy teraz nad terapiami neuromodulacji, które używając tych samych kontaktów będą wyciszać te ogniska padaczkowe czy wzmacniać pamięć i funkcje poznawcze. Jesteśmy świadkami przełomu w leczeniu lekoopornej padaczki i zaburzeń pamięci i funkcji poznawczych. Nie tylko w padaczce, ale i w chorobie Alzheimera, Parkinsona czy innych chorobach mózgu. I właśnie to połączenie medycyny i technologii daje pacjentom nadzieję teraz, której do tej pory nie mogli im dać lekarze. No i ja jestem szczęściarą tak naprawdę. No to jest takie szczęście wstać i wiedzieć, że nie miałam tych ataków w nocy, bo czasami się budziłam, czasami nie, ale czułam bóle mięśni, bóle z zębów. To całe ciało przecież było jakby sparaliżowane 20 razy na dobę. No i było strasznie obolałe, a teraz luksus.